Ok, jakiś czas temu recenzowałem nóż Rójkę, scyzoryk składany i muszę przyznać, że liner się tam w końcu poddał od batonowania. Nawet nie dlatego, że się jakoś dziwnie wgiął, o tyle co przestał już być taki flexi. Jeszcze zobaczę, czy mnie dobrze widać. Dwójka słabo mi widać. Teraz lepiej. O. Także przy wszystkich folderach zalecane jest batonowanie z niezałączonym ostrzem, w ogóle ze zgiętym na jakimś luzie, bo te linery się poddają. Oczywiście to jest, na tym polegał test właśnie, żeby wymusić na nim, żeby on pokazał, gdzie on ma swoje słabsze miejsca. Teraz mam przy sobie nóż Joker Canadiense. Canadiense to nawiązanie do jego kanadyjskości. Nie chcieli po prostu wprost mówić, że wzięli sobie to co najlepsze z projektu Nesmuka, ale chcieli stworzyć nóż dla każdego. I jaki jest to rodzaj noża? Zacznę od jakichś tam szczegółów technicznych. Stal Sandvik, podobnie jak w Morze, jest to krawędź tnąca 10,5 cm. Mamy 2 lata gwarancji na to coś. Grubość 3,7 mm. Dokładnie ta stal to jest 14C28N, ale mniejsza o to. Waga 150 g, czyli 15 g więcej niż jakaś tam Mora Companion. Jego zalety to zdecydowanie niski fear factor. Nawet tutaj Mora nie może się aż tak niskim fear factorem pochwalić, dlatego że ma ostry szpic. Te ostre szpice w ogóle nie rozumiem, po co one są, te spear pointy. Tutaj mamy, proszę bardzo, takiego drobka. No, niczym on nie straszy. To jest taki ala kanadyjski, ala kuchenny prawie, że. Ok. Do tego otrzymujemy świetną pochwę ze świetnym danglerem. To jest bardzo ważne, bo wiele noży ma przyszyty uchwyt na środku, a to oznacza, że ja muszę mieć to na pasku. Jak mam to na pasku, to kurtka mi zasłania, to nie zasłania, to jest wysoko pociągnięta. Natomiast i w dodatku ja muszę robić kurczaczki, żeby po niego sięgnąć. W momencie, kiedy to jest dangler, już w zasadzie to jest tak, ten dangler jest w komplecie, nic nie trzeba dokupywać jak do niektórych drogich noży za 800 zł, typu tam jakiś Benchmade Bushcraft, kupujemy za 850 zł nóż, do którego musimy dokupywać sobie dangler, tak? Ok. Czyli niski fear factor, jest leciutki, tak jak Mora. Ten drop point jest typu Tempego, czyli jak się z nim jakiś dzieciak przewróci, to aż tak łatwo nie będzie miał, żeby przebić żeber, czy dostać się głęboko w mięso. Tak? Mora to po prostu wejdzie jak zabójca. I nie rozumiem tych po prostu spear pointów, to są noże zabójcy. Ok, i do żywności oczywiście jak to nie rdzewka, fajny kształtowo też, fajny i długościowo, no i ideał do żywności tak naprawdę. Co tu jeszcze mamy, to teraz może minusy. Minusem jest to, że rękojeść jest śliska, a to nie jest Mora, to jest drewno i to jeszcze drewno takie, które ja musiałem potraktować sobie drucianą szczotką, żeby jakoś to drewno mi trzymało. To mi kolega Mesterk polecił, żeby sobie troszeczkę wyszorować to drewno. I ono straciło na tej swojej takiej polerce i już jest lepiej chwytne. I nie ma tutaj takiego grubego zakończenia. Znowu, w Morze typu Classic też mamy takie wąskie zakończenie, ale już w innych Morach ta dupka i w ogóle w większości noży ta dupka jest wyraźniejsza. I ta dupka nam pomaga przy jakimś tam czopowaniu. To akurat nie ma tutaj większego znaczenia, bo tym nożem raczej nie będziemy tego robić, bo to jest 150 gram. Ale wyciąganie z pochwy zdecydowanie byłoby łatwiejsze, gdyby tu była jakaś dupeczka, a jej nie ma. Natomiast jeśli chodzi o wygodę chwytu, że jak zaciśniemy pięść na tym czymś, no to się czujemy jak urodzenistem, tak? Ok. Pociapajmy sobie trochę. Podejdę jak najbliżej, zobaczymy, czy to widać. No i tak samo jak każdy inny nóż. Nie wiem, co to jest za filozofia. Nie ma żadnej filozofii. Każdy nóż to robi. Od Beckera BK2, który robi takie stróżynki, po Victorinoxa, który robi takie stróżynki. Póki co Victorinox to jest naprawdę mój ulubiony allroundowy nóż.
czyli ten one hand. Zwłaszcza, że on jeszcze posiada piłę. Natomiast przyznaję, że czasem lubię przebatonować jakieś drewienka, żeby mieć do kozy. Przydaje się też mieć nóż, który ma jakiś zapas. Ten nóż no, ma zapas. Przy tym 3,7 i tępej końcówce nie ma mowy, że on się nam kiedyś złamie, czy coś tu się z tym nożem będzie działo. A czy to oczywiście zobaczymy po czasie. Zrobię też recenzję, prawdziwą recenzję po czasie. To jest taki właśnie zajaweczka tego noża. No i dobra, naostrzyliśmy sobie kija. A teraz zobaczymy, jak on ciosa. Do tego on akurat przewidziany nie jest, ale jeśli nie chce mi się wyciągać piły albo z jakiegoś powodu nie mam tej piły przy sobie, no to znowu klasyczna próba. Naciosałem trochę z tej i mogę już sobie kija łamać i sobie zrobiłem na przykład do namiotu takiego śledzia, tak? Do pobijania, jeszcze go sobie tutaj okoruję. Tutaj sobie przybiję trochę, żeby był bardziej płaski. Zaokrąglę. Jest płaski, można go pobijać, żeby był widoczny ten śledź do namiotu, to okoruję. Jak się okoruje, to on się wyróżnia od podłoża, od ściółki i jest mniejsza szansa, że ktoś go nadepnie. Lubię drewniane śledzie, bo są bezpieczniejsze w razie, gdy się je nadepnie bosonogą. Nie boli tak kopnięcie w takiego śledzia. Dlatego nawet jak mam śledzie, to często na miejscu lubię się pobawić i zrobić sobie takiego śledzia. Dobra, akurat teraz jest śnieg, to jak go wbiję, to nie będzie widoczny. No ale zakładając strawę, to się odróżnia. Bardzo miły nóż w chwycie, bez żadnych hotspotów. Nic nie boli od dłuższej pracy. Nawet nie będę pokazywał batonowania. Dokładnie to samo co w morze. No tam 3, ileś tam milimetrów grubości, 10,5 cm długości tego. Mniej więcej potrafimy sobie wyobrazić to, co mora tnie i jak tnie, tak samo tnie to. Czyli dla kogo jest ten nóż? Ten nóż jest dla tych, którzy mieli morę i stwierdzili, że ona ma drobne niedociągnięcia, ta mora. Po pierwsze, nie jest taka rustykalna, czyli to jest plastik, a w pewnym momencie mamy plastiku dość. Nie chcemy w bushcrafcie mieć tyle plastiku, chcemy mieć coś, co naprawdę fajnie wygląda tak rustykalnie. Ja to nazywam rustykalnie, lubię to. Jak również wspomniałem, nie dałbym młodej osobie, dziecku mory, bo to jest nieodpowiedzialne, bo to jest nóż do dźgania. On po kształcie, ze względu na ten swój kształt z typu spear, typu włócznia, jest do dźgania. Nie rozumiem, po co nóż do dźgania. Zupełnie. A zatem kolejna zaleta tego, tym się naprawdę dużo trudniej będzie zranić w sposób krytyczny. Ok, także to jest nóż, a teraz zapomniałem jego ceny, około 270 zł. Myślę, że on potanieje jeszcze nawet. To jest właśnie dla kogoś, kto miał morę, uznawał, że była w porządku, ale kupi sobie coś, co będzie ciut lepsze od mory, ale w zasadzie będzie bardzo podobne parametrowo. Nie chcę nagle kupować Kabara BK2 czy jakichś tam wielkich produkcji typu Lełku. Nie, chcę zostać przy takich samych parametrach noża. Lekki, uniwersalny nóż, który sprawdzi się i w kuchni, i w tym bushcrafcie, wildcrafcie, jak zwał, tak zwał. Tyle w temacie, proszę bardzo. I ta, jak wchodzi do tej pochwy, cyk. Oczywiście nie wylata. Póki co i chyba nie będzie, bo nóż waży tyle co pochwa. Się śmieje, więc raczej nie będzie chciał wylatać. Wygoda włożenia, wygoda wyjęcia. Oczywiście w morze jest jeszcze większa, ale ten widok skórzanej, pięknej pochewki, drewnianej rękojeści, pięknej, klasycznej takiej bułowni. Coś wspaniałego.